Czasami ludzie pytają mnie, dlaczego tak bardzo kochasz Polskę? I wiecie, ja nigdy nie umiem odpowiedzieć na to krótko, bo to nie jest historia o przeprowadzce. To nie jest historia o tym, że przyjechałam tutaj i bardzo zakochałam ten kraj, albo po prostu spodobał mi ten kraj. To jest coś dużo głębszego. Dzień dobry wszystkim! Mam na imię Karolina i ten kanał o mnie, o mojej rodzinie, o życiu w Polsce, o powrocie do Polski i adaptacji tutaj. Tak? Tak, Zaczynamy. tak. Ja wychowałam się w Rosji. Tam chodziłam do szkoły, tam dorastałam, tam miałam swoją codzienność. Ale moje serce od dziecka było w Polsce. I chyba całe życie chciałam wrócić do miejsca, które kocham od dzieciństwa i pamiętam. Moje pierwsze wspomnienie właśnie są z Polski. Pamiętam uczucie, ciepło, bezpieczeństwo, spokój. Pamiętam, że byłam zwykłym dzieckiem. Miałam rodzinę i miałam swoje małe życie. I może właśnie dlatego Polska została we mnie tak głęboko. Ale fajnie. Ryżowy śnieg. Uwielbiam tutaj ten śnieg. Bo dzieci najbardziej pamiętają emocje. Pamiętam zapach powietrza, zieleń, deszcz na chodnikach. Nawet smak dzieciństwa pamiętam tutaj inaczej. Potem moje życie wyglądało już inaczej. Dorastałam w domu dziecka i tam wszyscy byliśmy trochę podobni. I kiedy człowiek dorasta w takim miejscu, bardzo wcześnie zaczyna rozumieć samotność. Ale nawet wtedy, nawet tam miałam coś, czego nikt nie mógł mi zabrać. Kręciłam wspomnienia z Polski w głowie setki razy. Czasami bałam się, że kiedyś o tym zapomnę, że z czasem wszystko zniknie, ale nie znikało. Czym byłam starsza, tym bardziej czułam tęsknotę za Polską. Nawet wtedy wydawało się to całkowicie nierealne. Teraz jestem blisko placu zabaw. Czekam na Jarosławę, bo córka ma odpoczynek. Ja też mam taki mały odpoczynek. Mam tu wodę, kawę i miły widok. I bardzo często słyszałam pytania w Rosji. Skąd jesteś? Jesteś Polką? I takie różne pytania. I wiecie co? Ja zawsze odpowiadałam z ogromną dumą. Tak, jestem Polką. Nawet jako dziecko czułam wtedy coś bardzo mocnego. Jakby to nie było tylko pochodzenie. I chyba właśnie wtedy zaczęła się moja ogromna miłość do Polski. Bo mimo, że mieszkałam w Rosji, moje serce bardzo mocno było tutaj, w Polsce. Jarosława, co masz? Ciasto z buzią. O, jak fajnie wygląda. I co, przepyszne? Też tak myślę. To smacznego. Dziękuję. Ja naprawdę wychowałam się jak zwykle dziecko w Rosji. No, nie takie zwykłe, ale jak dziecko w Rosji. Chodziłam do rosyjskiej szkoły, uczyłam się rosyjskiej historii, rosyjskich zasad. Uczono nas patriotyzmu, mówiono, że trzeba kochać swój kraj.
Tylko był jeden problem. Kiedy wszyscy mówili ojczyzna, moje serce zawsze myślało o Polsce. Ja myślałam o Polsce naprawdę codziennie. Czytałam o Polsce, wyobrażałam sobie życie tutaj. I długo miałam w sobie ogromny konflikt, bo z jednej strony uczono mnie, że co to jest ojczyzna, a z drugiej strony moje serce i wspomnienie samo wybrało miejsce, które czuło jako dom. I długo próbowałam to zrozumieć, bo logicznie człowiek powinien kochać ten kraj, w którym się wychował. A ja całe życie kochałam Polskę. Dlatego myślę, że bardziej kocham Polskę. Tutaj kwietna miodowo Co? pszczoła. Co się? No nie, tutaj przyletała. Ja to słyszałam. Ała. A tam żyją pszczoły. Jak widzisz taki domek. Widzisz? No, O, ten domek. no. Tutaj są różne. Tutaj są róże. Różne kolory. Widzę tam żółte. I tu Które- jest napisy, tak? No. I Co tu tu są mamy? napisane, które są tutaj ptaki. Szprak zwyczajny. O, ja tego jeszcze nie czytałam. O, mędraszka zwyczajna, bogatka zwyczajna, rudzik, wiewiórka, sroka zwyczajna, gołąb, grzywacz, pełzacz leśny i gawron. Popatrz na drzewa, gdzie znajdziesz między innymi ich. Ich wszystkich można znaleźć tutaj. Czyli taka zabawa, ja już widziałam gawrona i modraszkę. Szukamy tu. Tutaj jest toaleta. A nie, to nie toaleta. Ale nie, czekaj. Tutaj są motyle. Tutaj coś, takie krzesło piękne. Ja go pamiętam. A nie, go nie pamiętam, ale widziałam coś takiego podobnego. No, Tutaj są skrzaty. One tutaj zamieszkują. O, patrzcie. Mama, co? tańczą. No. Chcesz też Nie. tańczyć? Nie, a tutaj zamknięte toalety, gdzie Ale teraz dzisiaj jest chyba otwarta. No, myślę, że tak. Ale było tam napisane toaleta nieczynna. O, i tutaj są te Wow. różowe drzewa, które już są białe, niektóre. A Ale nie, tutaj fajnie. nie, chodź. Tam są różowe drzewa. No. Jeszcze. Te, które wyglądają na zielone, ale są różowe. Okej, ja jadę po mojej... Iu. I potem przyjechałam tutaj już nie na chwilę, tylko żyć. Bardzo się bałam, że idealizowałam sobie Polskę przez wspomnienia z dzieciństwa. Ale kiedy zaczęłam tutaj normalnie żyć, zrozumiałam, że moje serce mnie nie oszukało. Pierwszy raz od bardzo dawna poczułam spokój. Takie pierwsze uczucie, że jestem u siebie, jestem w domu. Dzisiaj tutaj chodzi do szkoły moja córka. Tutaj budujemy nasze życie. Czasami patrzę na nią i myślę o tym, jakie to niesamowite, że ta mała dziewczynka z domu dziecka naprawdę tutaj wróciła do miejsca, które pamiętała całe życie. Zobaczcie, co tutaj, co mamy. No tak możesz. Nie chcę orzechów, a my nie mamy. No, widzisz co?
I nie mówię tego z nienawiścią do Rosji, bo tam też była część mojego dzieciństwa. Ale człowiek czasami po prostu czuje sercem, gdzie należy. I ja to czułam od dziecka. Dlatego dzisiaj mogę powiedzieć coś. Moje serce całe życie prowadziło mnie właśnie tutaj, do Polski. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie. Dajcie łapki w górę i do zobaczenia. Pa! I got to grab my chance 'cause it's fleeting 'cause this just feels like yesterday.